Shalom Aleichem. Gdzie można znaleźć Boga? Popatrzmy na matematykę. Prosta składa się z punktów. Punkt nie ma wymiaru, jest nieskończenie mały. Ale x biur tworzy na przykład prostą. Ten prosta jest wynikiem złożenia czegoś, co jest budowane na nieskończoności. Istnieje samo z siebie i nie ma granic przez fakt nieskończoności. I tak nieskończoność tworzy wszystko, co jest w geometrii. Podobnie matematyka opiera się na liczbach. Ile liczb uchowa się między dwiema liczbami? Nieskończenie. A ile liczb jest w matematyce? Też nieskończenie. Ale te liczby jednak tworzą matematykę. Matematyka więc opiera się na czymś, co jest bez początku, bez końca, ma pewne prawa i są one prawdą. I przestrzeń, w której liczby istnieją, jest sama z siebie. Nie potrzebuje nikogo, aby istnieć. A odkrywca tej przestrzeni zbliża się do prawdy. Dlatego dochodzimy do bytu nieskończonego, istniejącego odwiecznie, istniejącego z samego siebie, a wszystko, co istnieje, jest przez fakt jego istnienia. Może fizyka, świat materialny składa się z cząsteczek, one z atomów, a atomy z jeszcze mniejszych cząsteczek. I tak dochodzimy do dwóch istotnych faktów. Istnieje pewna granica poznania, poniżej której nie poznajemy. Przykładem może być takiej granicy obecnie zadanie oznaczoności Heisenberga. A drugi fakt to jest to, że jest coś, co tworzy najmniejsze cząstki, bez którego one nie istniałyby, ale istnieją przez fakt jego istnienia. Jest coś, co jest nieskończone. Nie jesteśmy w stanie poznać i wypełnia wszystko. Nie ma początku, ale dało początek wszystkiemu. Teraz spójrzmy na gwiazdy, bo możemy też dojść do Boga w skali makro. Bo jeśli założymy, że świat widzialny ma granice, to w czym są te granice? Czym jest to coś, w czym te granice się znajdują? Czy to też ma granice? A jeśli tak, to w czym są te granice? I znowu, rozważając, dochodzimy do granic poznania, jak również do nieskończoności. I dowiadujemy się, że jest coś, dzięki czemu nasz świat istnieje, bo w nim się znajduje. A to coś pierwotne jest odwieczne i nie potrzebuje niczego do swojego istnienia. Ale świat istnieje przez fakt istnienia tego czegoś, bo w nim świat istnieje. Przypatrzmy się, jak pięknie jest, jak widzimy łąki i wszystko stworzone przez naturę. Ale to, co inni nazywają naturą, która tworzy życie, my nazywamy Bogiem, bo On stworzył wszystko. Podczas gdy wszystko ma początek, On jest bez początku, bez końca, istnieje sam z siebie. Wszystko istnieje przez fakt Jego istnienia, ale nic nie istnieje bez Niego. Bóg jest wszędzie, wypełnia wszystko, jest teraz przy mnie i przy Tobie. Istnieje odwiecznie, nie ma początku, nie ma końca, ale sam jest początkiem i końcem. Nie potrzebuje niczego do swego istnienia, ale wszystko istnieje przez fakt Jego istnienia.